Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Mam tutaj dzisiaj przygotowanie wieczornego karmienia dla gołębi. Zaczynamy klasycznie. Zaczynamy od pszenicy. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Tak myślę, że około kilograma do 1,5 kg maksymalnie. Dzisiaj wjedzie tutaj taka większa porcja. Przygotowanie kolacji i zarazem śniadania dla gołąbków. Mieszaneczka tutaj będzie w zasadzie odstawiona w miejsce, gdzie się nic z tym nie będzie działo. I tak samo mniej więcej 1 do 1 z mieszanką tutaj, którą stosuję. A stosuję, jak tutaj większość już zauważyła, obecnie mieszankę Best Natural. Troszeczkę ona jest uboższa niż poprzednia mieszanka, którą stosowałem. A wcześniej stosowałem mieszankę Puriny. Jak już też tutaj chyba część subskrybentów, część oglądających materiały wie, że ta mieszanka Puriny była całkiem przyzwoicie ona była tutaj przeze mnie przyjęta w mojej hodowli. Dosyć dobry skład miała. I jako że Best Natural jest troszeczkę uboższa, ja tutaj stosuję wzbogacacze. Nie ma co się bać dodawać, wzbogacać tych mieszanek. Jeśli ktoś chce mieć dobre gołębie, no to te gołębie muszą mieć z czego tutaj z czego się budować, tak? No i co? W skład dzisiejszego wzbogacacza wchodzi siemię lniane, płatki owsiane, kasza gryczana i tutaj ciecierzyca. To sobie dajemy. I tak, no, gołąbki miały dosyć dzisiaj intensywny trening. Latały w dosyć mocnym wietrze, więc siemię lniane tutaj podaję, żeby troszeczkę miały łatwiej się zregenerować, bo dosyć mocno wiało. Także trening był całkiem intensywny. Latały około chyba 35 czy 40 minut. Ciężko było mi je w ogóle ściągnąć na gołębnik. Tak im się spodobało. No i mówię, siemię lniane z tego względu, że to jest źródło potasu, wapnia, cynku, żelaza, magnezu, miedzi, manganu, selenu, niacyny, witaminy B1, witaminy E, źródło folianów, źródło omega-3, omega-6, białka oraz błonnika. Płatki owsiane to też mamy tutaj białeczko i błonnik, witaminę K, witaminę B1, B5, potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, witaminę E oraz również są tutaj w płatkach owsianych te omega-3 i 6.
Kasza gryczana, no też z tego względu, że białeczko i błonnik, witaminy z grupy B, no i ta kasza gryczana nasza ma tutaj bardzo dużo magnezu w sobie, więc myślę, że to dla gołębi będzie takim kluczowym dzisiaj składnikiem, żeby sobie te mięśnie odpoczęły. Ale również żelazo, potas, cynk, miedź, tiamina, niacyna, kwas foliowy i riboflawina. I ciecierzyca, tak? No również białko, które buduje mięśnie. Błonnik, witaminy z grupy B, witamina K, żelazo, potas, fosfor i również magnez. Do tego wjeżdża ten biały miks na bazie twarogu, śmietany oraz białych warzyw. Dobra, myślę, że taka połówka powinna wystarczyć, troszeczkę ponad pół. To jeszcze na jedno karmionko będzie. Zobaczymy, jaka będzie pogoda jutro. Jak gołąbki będą miały jeszcze oblot do końca października, myślę, że śmiało mogą latać i praktycznie od 1 listopada gdzieś do, powiedzmy, połowy lutego bądź początku marca będą też tam miały gdzieś co jakiś czas oblot, żeby się zbytnio nie zastały, ale troszeczkę z mniejszą intensywnością niż obecnie. No i dobra, ja nie przedłużam, wymieszam ten miks, pokażę, jak to wygląda. Odstawię to na chwilkę, myślę, że 15 minut do pół godziny wystarczy tutaj, żeby to nam się fajnie związało, i przejdę do karmienia gołębi, ale to już poza materiałem. Mieszankę mam gotową. Prezentuje ona się nam, tu jeszcze gdzieś słabo tak przemieszane, ale prezentuje się ona tak. Wszystkie składniki tutaj ładnie się prezentują. I w sumie, co mam powiedzieć tutaj Wam? Jeśli ktoś ma jakieś takie słabsze osiągi, słabsze jakieś wyniki gołębi, a zauważyłem, że teraz właśnie w okresie jesiennym zacząłem bardziej zwracać uwagę co do stosowania tych mieszanek, które robię, które tutaj wrzucam Wam. Gołębie podczas oblotów mają dużo lepsze wyniki. Są po prostu bardziej zbudowane, no jakby to ująć, bardziej odżywione po prostu. Dosyć mocno są wzmocnione, więc jeśli chodzi o te miksy, to polecam je sobie zastosować. Nawet można by było tak na próbę. Półtorej miesiąca postosować sobie te mieszanki, które tutaj prezentuję, i naprawdę większość hodowców będzie zadowolona z tego, co gołębie potrafią po właśnie takim wzbogaceniu, po takich dopalaczach, tak, naturalnych. Ja staram się nie pchać chemii u siebie w hodowli. Nie chcę tam męczyć, obciążać organizmów gołębi, żeby nerki, wątroba, układ na przykład krążeniowy czy układ pokarmowy nie były jakoś mocno eksploatowane i wyniszczane przez te różne takie syntetyczne dodatki. Także
Polecam, naprawdę polecam sobie spróbować tutaj wdrożyć w swoją hodowlę mieszanki, jeśli te miksy, jeśli tutaj ktoś by chciał jakieś tam nie wiem, przepisy, receptury, zawsze można napisać, uderzyć na mail pigeonpoland057@gmail.com. Ja w miarę na bieżąco postaram się odpisać, jeśli ktoś będzie miał jakieś tutaj zapytania. I mówię, nie boimy się też dodawać różnych innych nasion, które są niekoniecznie w mieszankach, dlatego ja tutaj sobie je dodaję. No i dobra, nie przedłużam. Idę nakarmić gołąbki za chwilkę, jak to sobie tutaj wchłonie się. Także na dzisiaj ode mnie tyle. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland. Pozdrawiam.